Dziś wjeżdżamy w segment, w którym robi się naprawdę poważnie. Żadnych fajnych sprzętów na pierwszy motocykl. Tu są motocykle, które z definicji mają jedną funkcję. Sprawić, żebyś się zastanowił, czy na pewno chcesz odwinąć do końca. Mowa tutaj o nakedach w przedziale pojemnościowym od 900 do 1200 cm. Część z nich to mocna, ale jeszcze cywilna klasa średnia. Część z nich to już pełnoprawne hyper nakedy, czyli tak naprawdę superbajki bez owiewek. Bazuje na pierwszych rejestracjach w Polsce w okresie od stycznia do listopada 2025 roku według analiz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. To są twarde liczby, co naprawdę dostało tablicę rejestracyjną, a nie co ładnie wyglądało w konfiguratorze. Dlaczego ten segment jest taki ciekawy? Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Bo to jest moment, w którym motocykl nadaje się do użycia, ale już zdecydowanie nadaje się również do głupot. Na co dzień, nie wiem, do świrowania. To jest moment, w którym motocykl nadaje się jeszcze na co dzień, ale możecie też nim delikatnie poświrować. Tu macie moce od 100 koni w górę, często 150, okolice 170, a nawet pojawi się powyżej 200 koni w tym zestawieniu. To jest moment, kiedy zwykle nie pytasz już, czy to przyspiesza, tylko czy ja to po prostu ogarnę. Kto to kupuje? Zwykle ludzie po kilku sezonach na 600-kach, 700-kach, którzy mówią, dobra, teraz chcę już poważny motocykl. Byli właściciele sportów, którzy odkryli, że kręgosłup i nadgarstki mają coś do powiedzenia. Oraz ci, którzy po prostu chcą mieć topowe moto, nawet jeśli 80% swojego czasu na motocyklu jeżdżą 90 km na godzinę. Dobra, lecimy z top 10 nakedów 900 do 1200 według pierwszych rejestracji w Polsce. Styczeń, listopad 2025. Miejsce pierwsze Kawasaki Z900, 314 sztuk. Zeta to jest klasyczny przykład tego, że papier to nie wszystko, ale tu nawet papier wygląda świetnie. Silnik 948, rzędowa czwórka, 125 koni i prawie 100 N, 99. Z900 kupują ludzie, którzy chcą dużego nakeda, ale jeszcze nie wariata. Motocykl ma dużo mocy, ale jest przewidywalny, stosunkowo lekki, sensownie wyceniony i bardzo uniwersalny. To taki domyślny wybór w tej klasie. Jak nie wiesz co kupić, to bierzesz Z900 i raczej będziesz zadowolony. Miejsce numer 2 Yamaha MT-09, 298 sztuk. MT-09 to inna filozofia niż Z900. Zamiast 4 cylindrów mamy tutaj 3-cylindrowy CP3, 119 koni i bardzo charakterystyczny, mięsisty środek obrotów. To jest motocykl dla ludzi, którzy lubią, kiedy maszyna jest trochę narwana. Reakcja na gaz jest szybka, dźwięk jest specyficzny, a geometria zachęca do zabawy. MT-09 często wybierają ci, którzy chcą czegoś bardziej emocjonalnego niż spokojna 4-cylindrówka. Fan najczęściej zaczyna się tam, gdzie rozsądek mówi już wystarczy. Miejsce numer 3, również pozostajemy w Japonii, Honda CB1000 Hornet. 261 sprzedanych i zarejestrowanych sztuk. CB1000 Hornet to już pełnoprawna litrówka w wersji Street Fighter. Silnik litr, rzędowa czwórka, 152 konie i 104 N momentu. Z jednostki wywodzącej się z, dopowiedzcie sobie, Fireblade'a, ale w ucywilizowanej do jazdy po drogach. Ten motocykl wybierają ludzie, którzy chcą mieć wrażenie superbajka, ale w pozycji bardziej normalnej, z deczko lepiej wyprostowanym odcinkiem lędźwiowym. Hornet 1000 potrafi być zaskakująco grzeczny, jeśli go traktujesz delikatnie i absolutnie dziki, kiedy tylko przekręcisz manetkę tak, jak przewidział dział marketingu. Miejsce 4 należy do BMW F900R. 102 sztuki. BMK to niemiecki głos rozsądku w tym zestawieniu. Mamy tutaj rzędową dwójkę, 895 cm3, 105 koników, ale mamy też 93 N. To motocykl dla kogoś, kto chce dużego,
Nakeda, ale nie potrzebuje od razu 170 czy 200 koni. F900R świetnie sprawdza się jako daily, na dojazdy, miasto, trasa, czasem tor, a do tego ma typowo bawarski pakiet gadżetów, tryby jazdy, elektronikę, TFT, często quick shifter, pełna cywilizacja. Miejsce numer 5, znowu wracamy do Japonii, Hamamatsu Suzuki GSX S 1077 sztuk i to jest, można powiedzieć, uliczna wersja litrowego GSX-era. Mamy tutaj 999 cm3, rzędową czwórkę, moc 152 konie i 106 N z bardzo mocną górą obrotów. To idealny motocykl dla kogoś, kto lubi Suzuki i lubi wiedzieć, że pod bakiem ma coś z genami toru. Miejsce numer 6, znowu BMK, tym razem mocniejsza BMW S1000R, 65 zarejestrowanych sztuk. To już jest Hyper Naked w białych rękawiczkach. Silnik 999, rzędowa czwórka, moc około 170 koni, 114 N, czyli niemal to samo co w Superbike'u, tylko z wyprostowaną rurkową kierownicą. Kupują go ludzie, którzy tor znają nie tylko z YouTube'a. S1000R to bardzo zaawansowana elektronika, IMU, kontrola trakcji, tryby jazdy, a do tego niemiecki pragmatyzm. Ma być szybko, skutecznie i powtarzalnie. To nie jest motocykl jako pierwszy litr. To jest motocykl dla kogoś, kto dokładnie wie, po co mu 170 koni pod manetką. Miejsce numer 7, znowu Yamaha i znowu mocniejsza. Tutaj będziemy mieli MT-10, 57 zarejestrowanych sztuk, silnik 998, crossplane serii 1, czyli mamy tutaj analogię, moi drodzy, do Suzuki. 166 koni w najnowszej specyfikacji. To jest motocykl, który w katalogu Yamaha jest nazywany wprost najmocniejszym Hyper Nakedem. Kupujesz go, jeśli chcesz mieć Superbike'a bez owiewek. MT-10 daje niesamowity dźwięk, brutalną reakcję na gaz i taki poziom przyspieszenia, przy którym zwykle kończy się rozmowa, a zaczyna się modlitwa. Miejsce numer 8, Triumph Speed Triple. Trzycylindrowy silnik o pojemności 1160 cm3, mocy około 183 koni i przede wszystkim w bardzo charakterystyczny sposób liniowo oddaje moc. To motocykl dla kogoś, kto chce czegoś innego niż wszyscy. Nie japońską czwórkę, nie włoskiego V4, tylko wielkiego, trzycylindrowego brutala z fantastycznym podwoziem. Speed Triple jest często wyborem świadomym. Kupuje go ktoś, kto już dokładnie wie, że kocha ten styl i charakter Triumpha. Miejsce numer 9, jak ja bardzo się cieszę, Ducati Street Fighter V4. 45 sztuk. Street Fighter V4 to już w ogóle osobna planeta. Silnik Desmo Sedici Stradale V4 1103 cm3, moc katalogowa to od 205 do 214 koni i około 120 Nm. To jest tak naprawdę Superbike Panigale, tylko po prostu bez owiewek i z kierownicą, która nie udaje, że jesteś zawodnikiem MotoGP. Kupujesz Street Fightera, jeśli chcesz żyć bez kompromisów. To motocykl, który krzyczy tak, to jest zupełnie niepotrzebne do życia i właśnie dlatego tego chcę. Na 10. miejscu mamy Yamaha XSR 900. Pod spodem ten sam świetny trzycylindrowy silnik z MT-09, 119 koni, ale opakowany w stylu retro z serii Sport Heritage. To motocykl dla kogoś, kto mówi, lubię jak jedzie MT-09, ale chce wyglądać bardziej jak Transformers. To jest bardziej elegancki, trochę spokojniejszy wizualnie, ale wciąż szybki motocykl, jeśli mu oczywiście na to pozwolisz. Idealny kompromis między charakterem a stylem. Wnioski z tego top 10. Po pierwsze, próg wejścia w ten segment jest wysoki i finansowo, i mentalnie. Tu już naprawdę trzeba wiedzieć, po co ci motocykl i co z nim chcesz zrobić. Po drugie, widać wyraźnie, że Japonia dalej rządzi ilościowo. Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki zajmują większość miejsc. Europa, BMW, Triumph, Ducati robi mocne akcenty jakościowo i wizerunkowo, ale to jest bardziej smaczek niż masowy wolumen. Po trzecie, część tych motocykli to jeszcze duże, mocne nakedy do życia. Z900, MT-09, F900R, a część z nich
to już pełnoprawne Hypernakedy, które są tak naprawdę superbajkami z szeroką kierownicą, czyli S1000R, MT10, Speed Triple i Street Fighter V4. W 2026 roku do segmentu dołączy SRK 921. To naked z rzędową czwórką, 921 cm3, moc będzie wynosić 129 koni, moment obrotowy 93 Nm, a prędkość maksymalna będzie bardziej niż zadowalająca, czyli pojemność między 900 a litrem, moc powyżej typowych średniaków, ale jeszcze nie jest to poziom Street Fightera V4. Idealnie w środek tabeli. SRK 921 ma być motocyklem, który łączy moc 4 cylindrów, bardzo bogate wyposażenie, IMU, rozbudowana elektronika, TFT, łączność i cenę wyraźnie niższą niż u wielu japońskich i europejskich konkurentów w tej klasie. Producent mocno podkreśla, że to ma być sprzęt, który daje flagowe wrażenia, ale za pieniądze, które działają bardzo mocno na wyobraźnię. Czy SRK 921 zdetronizuje japońskich liderów? Na to odpowiedzią dopiero będą kolejne raporty PZPM i słupki rejestracji. Ale jedno jest pewne, segment nakedów między 900 a 1200 w 2026 roku będzie jeszcze bardziej ciekawy. Z jednej strony mamy sprawdzone ikony Z900, MT-09, CB1000 Hornet, GSX-a, z drugiej Hypernakedy, które ciągną w stronę toru, takie jak S1000R, MT-10, Speed Tripla czy Street Fightera V4. A teraz do tej całej układanki dochodzi QJ Motor SRK 921, który próbuje wygrać i pakietem, i ceną. I to jest dobra wiadomość dla motocyklistów. Im ciaśniej w tabeli, tym lepiej dla nas, bo producenci muszą się bardziej starać, a my mamy z czego wybierać i o czym nagrywać kolejne odcinki. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym modelu. Dzięki za obejrzenie tego odcinka.